Czy ja słyszałem ciperki? Myślałaś, że zapomniałem o tych słodyczach, co? Hejka, kochani! A dzisiaj to jest powitanie na wszystkich filmikach, na których będę. Nie ma wyboru. Jak Jasiu wchodzi, to jest hejka, kochani, koniec. Ogólnie to pewnie widzicie, że Szafi dotrzymała słowa i dzisiaj będzie odcinek o słodyczach. Czy dotrzymałam? Sam się prosiłem, że ty po prostu wchodzisz. No w sumie powiedziałem ci, że... Nie, w sensie, bo ty powiedziałaś... No dobra, wprosiłem się, okej? Kochani, dziękuję wam bardzo za taki pozytywny odzew odnośnie mnie w komentarzach. To nie jest tak, że lajkowałem wszystkie komentarze, które waliłyby komplementy, po prostu moje ego po ostatnim filmie było tutaj. Znaczy, ja się cieszę, że kochacie Jasia, w sensie dobrze, oglądajcie Jasia, bo Jasia jest uroczy. Moi drodzy, mamy to. Tu jest dużo rzeczy. Od Suru Sklep, ponieważ mają dobre rzeczy. I są słodkie te rzeczy. Super słodycze, których w Polsce nie dostaniecie stacjonarnie, także będziemy jedzonko, będzie jedzonko i będziemy wam polecać. Ale żeby nie było tak słodko, uznaliśmy, że oprócz tego, co mamy w pudełku, które teraz wam pokażemy, to również podzielimy się z wami takimi historiami, które ostatnio lubiliście na moim kanale, czyli największe faile cosplayowe, żeby było troszkę tak spicy. Spicy. No i jest sporo. Jest ich sporo. Bardzo sporo. Proszę, nie oceniajcie mnie na podstawie tego filmu. Ja to każdy filmik z tobą będę miał taki po prostu meltdown, to mnie ludzie mnie znienawidzą, to koniec mojej kariery. To może zacznijmy od czegoś na ząb, żeby nie było tak na początku już z pizzy. Może tych chiperków, co chciałam je zjeść, tylko mi przerwałeś. Co to jest? Striciutti horacjatwie. To jest czeskie. To będzie japońskie. Ocisite omanie brambori nakrajamy, nejemy vorumblane plakaty, a znowu omyjane. Tak, to są chipsy Tak. o smaku oleju rzepakowego. Masz nawet słonecznik. Dobra. To jest rzepak, to słonecznik w rzepaku. Dobra. Nie mieszkam na wsi. Obycz! Czuję się wywołał na tablicy. Zdrówka. Cheers z naszym chipsem. On jest dziwny. Smaga jak ziemniak, To ale... jest chips, wiesz? Chcę się w coś bać, ale tak chips. No ale jak to ma smak? Oleju. No jakbyś wzięła ziemniaka z oleju. Jasiu, chipsy to są ziemniaki z oleju. Niektórzy lubią jeść chips o smaku octu, także nie oceniaj ludzi, którzy lubią chips o smaku oleju. Nadia lubi jeść chipsy o smaku octu i mieszkam z nią. Przepraszam wszystkich fanów chipsów o smaku octu, ale nie macie głosu w tym filmiku. Nie, pizza z ananasem spoko, przeżyje, chociaż Jasiu... Jezus, teraz test naszej przyjaźni. Czy jesz pizzę z ananasem? Nie no jem, jestem w tym gronie osób, które nie. Co ty się nie zmusza? Nie, ja lubię, ja właśnie lubię. Ja też. Bo to jest takie zapołączenie. Tak. Uff, przyjaźń ratowana. A lubisz ten sernik z rodzynkami? Nie. Tylko bez. Nie. It's much made in heaven! Może jeszcze jakieś piciu weźmiemy, słuchajcie, żeby nie było tak tylko na sucho. Co to jest? Wygląda jak dezodorant. To jest Czekaj, co? To jest chyba Pepsi? Soda Stream. Co? Nie chcę nic mówić, ale uczyłam się niemieckiego i nie pamiętam z niego nic. Ja też się uczyłem, a jedyne co pamiętam to Ich heiße Jasiu. Znaleźć piosenkę. Meine Katze heißt Mor, sie hat ein schwarzes Ohr. Coś tam. Überraschung. Ziomek! To jest syrop Pepsi. Jego się daje do takiego, wiesz, z wodą z pieniacza i... Znaczy ja Suru doceniam wasze dary, ale ja mam to zrobić. Ja nie mam w domu takiego spieniacza. Okej, to teraz nasz plan, to musimy znaleźć kogoś w Poznaniu, kto ma Soda Stream. I musimy go napaść i go zmusić, żeby nam pomógł. I wtedy wam dogramy. Wracamy do historii. Słucham cię, Jasiu. Opowiadaj nam historię. Ogółem przy jedzeniu nie powinno się mówić o toalecie, ale moja historia będzie właśnie z tym związana. Co kto lubi? PGA 2019? No okej, tak Wtedy jeszcze były dawno. kompletne? Tak. Już nie wiem ile my w tej kwarantannie. W każdym razie byłem na szczudłach. Robiłem taki fenomenalny strój Fiddlesticksa. Odkleję. Tutaj będą zdjęcia. Ubrać ten strój w 2 osoby minimalnie. W sensie ja go ubieram i druga osoba do pomocy, a zdejmować to w ogóle 3, żeby jedna nie trzymała jak zdejmuję jedno szczudło i w ogóle. Ale była taka sytuacja, że nikogo nie było do pomocy, a musimy się załatwić. Ja na tych szczudłach mam 2,5 metra. Czyli jak ta kabina w toalecie ma tyle, to ja byłem tyle. Podglądałeś ludzi? Nie, ale musiałem się załatwić, to byłem takie widowiskiem, wiecie, po prostu ludzie stanęli w takim tłumie, jak stali jak sika. Jeszcze mi tak głupio, bo po prostu, wiecie, jak już byłem nad tą kabiną, to tak próbowałem nie patrzeć dookoła, ale wszyscy się patrzy na mnie, wiesz, tak stoi koleś z kabiny obok, tak. Ej, ty by się nie patrzył.
Dobra, point jest taki, że wiecie jaka była presja na mnie? Gdyby ten kibel był oszczany, to wszystko by poszło na mnie. Czyli Rozumiem, że trafiłeś idealnie. tak, celuję lepiej niż... Większość mężczyzn. Właśnie się to w ogóle skończyło. że jak wysiadłem, to ludzie mi klaskali. Naprawdę, bo ktoś się spytał, czy oszczędzi kibel i ktoś mi zaklaskał. Ja nie mam słów. To jest pierwsza historia dzisiejszego dnia i ja już nie mam słów. Przechodząc dalej. Fajnie, fajnie. Zadrukuję w naszym kartonie. To jakie wy macie historie z cosplayowych toalet? Szapi. Tak, to ja. Jeśli miałbyś pomyśleć o czymś z dzieciństwa, taka guma, którą wszyscy uwielbiali. Taka okrągła. Guma turbo. Nie. No, sorry, stara. No nie. Nie, byłaś taka jedna, taka w rulonie. No chyba baba. Oj tak. Pójdziemy... Zrobiłaś to źle, bo to trzeba robić tak. O wow, przepraszam, jestem po prostu wieśniakiem z jasła. Ej, to jest taki flashback wspomnieniowy, w sensie... Smakuje dziwnie. Smakuje tak, jak smakowało. Czyli jak sztuczne barwniki i chemia? Serio, taki smak dzieciństwa. Jak sztuczne barwniki i chemia, ale... Słodkie! To dla mnie. Finally. Cudownie. Oreo mini. Twoja kolej, bo ja wszystko już otwieram. Wow. Ale dobre kolory. O ja to dobra. Wiesz, 10 na 10. dobrze. A bo my nie oceniamy w ogóle. Nie zmieniamy, bo Zrób jakąś skalę oceniania. teraz, jak już zjedliśmy połowę rzeczy, no to 10 jasiów na 10. kleję twoją kapę gdzieś. No 10 jasiów, no 10 jasiów. To jest pyszne. I z A. mleczkiem to w ogóle będzie już to siwo. Podoba mi się, jak w ogóle pomylieliśmy wątek historii i przejściemy do tego, jak to jest dobre. Spokojnie, moja historia jest super, słuchajcie. Teraz na drugą cosplayową historię failową dzisiaj z konwentów. Rok 2013. Bardzo odległe czasy, bardzo złe czasy, ale były to czasy pierwszych eliminacji na ECG, gdzie uznałam, że jadę. I tak się wydarzyło, że zrobiłam sobie cosplay z Demon Huntera z Diablo. Bardzo taki, wiecie, taki mroczny, w ogóle wow, coś tam się działo, że on, wiesz, polowa na potwory. I musiałam wykminić prezentację solową, ponieważ szłam do właśnie grupy solo. I jak wiecie, czy nie wiecie, no ogólnie solówki wydaje mi się, że są troszkę trudniejsze, pod właśnie wymyślenia jakby całej prezentacji, ponieważ no jesteś sam na scenie. I ja wymyśliłam, że muszę zrobić coś naprawdę wow. Ale tak wow. Uznałam, że żeby z takiego fajnego ziomeczka, takiego szkielecika na scenie i go tam właśnie tak troszkę tam zawieszę, że był taki, wiesz, mroczny, wow, szkielet, tam Demon Hunter znajduje szkielet i szuka tego demona, którego zaatakował i zjadł tego biednego nieszczęśnika. Tylko, żeby było jeszcze bardziej, tak wiecie, epicko, uznałam, że dodam trochę ognia. O bój, o bój. Dla moje usprawiedliwienie, nie było nic regulaminu w tych czasach, że nie można używać pirotechniki na scenie. Nie było żadnej takiej informacji, więc ja uznałam, że czemu by nie? Również pomyślałam sobie, że flash paper, czy taki właśnie fajny papier, który faktycznie, on się spala bardzo szybko, po prostu się, wiesz, tak dosłownie spala jakby w sekundę sekundę. i znika. I faktycznie on spala się w sekundę i znika. Tylko niekiedy masz tego papieru narąbane cały okrąg. On się nie palił chwilę, on się palił długo. Z tego, co się dowiedziałam, to gdyby nie to, że mieliśmy scenę, która po prostu była zbrana z takich metalowych właśnie takich płytek, to byłoby grubo. A wygrałaś? No. Ale znacie tę mema z tą dziewczynką, co za nią płonie dom i ona jest taka ruda i jest takie... To tutaj w tym momencie pojawi się to zdjęcie Szapi, a za nią płonący dom. Szapi mała piramanka. Czyli z tego, co wiem, że po tym występie zmieniono cały regulamin ECG. Przeze mnie. Bo mogłam spać scenę. Do CV se to wpisz. Powinnam. O nie. Ej, ale to naprawdę musiało fajnie wyglądać. No. 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 Niczego nie żałuję. Nie, serio, nie żałuję. A że jeszcze było śmieszniej, tam miała taką kuszę. Ja potem tą kuszę wystrzeliwałam, żeby, wiesz, no, tam kogoś tam zabijać. Nie mów, że kogoś trafiłaś. Nie, ale na tej kuszy miałam taką, to była taka, wiesz, po prostu przystawka taka dziecięca, bo chciałam, żeby wcześniej to było takie, no, bezpieczne jak konwent. I wystrzeliłam w okno i nie mogliśmy potem jako bełtu ściągnąć z tego okna, bo się przessało to okno na hali gimnastycznej. Chodząca destrukcja Szapi. Nie zrobiłam nikomu krzywdy, tylko nie mogliśmy tego ściągnąć. Myślałem, że powiesz, że komuś, nie wiem, oko wybiłaś. Nie, tym się nie chwaliła. Big no-no dla pirotechniki na konwentach. Znaczy teraz już po prostu nie możecie, bo Bo Szapi, zwaliła. Szapi zmieniła zasady na całym świecie. Przepraszam. Poddam. Prawie. Ponoć mina tego orkiestra była bezcenna, kiedy mnie zobaczył. Nie wiedziałam tego, ale myślę, że mogło być źle. Przepraszam cię, Ben. Ramune! Ramune, najlepszy napój! Ananasowym. Słuchajcie. A nigdy nie piłem.
Co ty? To jest najlepszy napój. Słuchajcie, to jest taka naprawdę bardzo fajna, typowa japońska właśnie soda, po prostu napój gazowany. Właśnie, musisz go otworzyć. Zróbmy całą teraz rozkminę. Jasiu, jak się otwiera ramunę? Ogólnie myślę, że każdy, kto kiedykolwiek otwierał, musiał otworzyć ramunę, miał ten sam problem teraz co Jasiu. Musisz to odkręcić? Nie, nie, no nie jesteś blisko. No nie rób ze mnie debil. No dobra. Słuchaj, ściągasz to i musisz wcisnąć tego ziomka do środka. Tylko ostrożnie, bo już wiesz, bąbelki nie poszły, ja nie chcę mieć potem ramunę wszędzie. It was at this moment that he knew. He fucked up. Odnoszę wrażenie, że nie zostałem zrozumiany. Stary, sam się oblałeś, ja jestem... Are you okay? Było dobre. Ej, to są jak lizaki rozpuszczone. Pomimo, że się uszkodziłem, to jest pycha. Warto było. Warto było. No, tylko trzeba uważać, żeby nie wywijać nim wcześniej. I daję... Mogłaś mi powiedzieć, że to jest gazowane, zanim ty podrzucałeś. Nie sądziłam, że pudełko, które stało w moim pokoju przez parę miesięcy będzie takie zgazowane, no nie wiem, no. Może z tego, jak opowiadać historię, to sobie tym trząsłem ręce. Nie pomyślałam. Bamburowe tyciki. Mój czeski po prostu. Tranwyjne tycinki bamburowe. To są po prostu paluszki. Paluszki o smaku ziemniaka. Czy Czemu wszystko jest o smaku ziemniaka albo oleju? Jeśli bardziej powiesz, że paluszki też się robi z ziemniaków. A ja takie nie, paluszków nie robi się z ziemniaków. Czy Paluszki. ma dobry aftertaste. Czy ty właśnie oceniłeś aftertaste paluszka z ziemniaka? Południowy stok. To jest południowy stok Pragi. Stąd był ten ziemniak. No, czuję, że włoska linia. Praga, włoska linia. Parmigiano. Smakujące. Smakuwa. Przechodząc płynnie do kolejnej historii. Poproszę. Czas na twoją historię kolejną. Nie wiem, czy pokonasz moją historię o pełniu sceny, ale wierzę w ciebie. Ja bym nie chciał nikogo zabijać na scenie. Może, tak? Zależy kogo. Okej, to będzie bardzo smutna historia. O. I jakby nie chcę, żeby wyszło na to, że mam wysokie ego, ale to po prostu było bardzo smutne. I jedno z nich jest taką najbardziej niezręczną chwilą w moim życiu, jak o niej myślę, to aż mi tak ciarki przechodzą. To było, obie te historie były na innym konwencie i tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam moją przyjaciółkę Chantal, ponieważ to było na Prykonie, jak robiliśmy sobie grupkę z Lola. I Chantal robiła Riven, ja robiłem Zixa. Była taka sytuacja, że ktoś podszedł do nas po zdjęcie. Powiedział, hejka, mogę zdjęcie? No i ja odpowiedziałem, jasne, nie ma sprawy. Po czym dał mi telefon, żebym zrobił im we dwójkę zdjęcie i miałem takie, o nie. Jeszcze mu powiedziałem, że spoko, że zgadzam się, że sobie zrobił ze mną zdjęcie. On powiedział, ale ja z nią chcę i miałem takie, o, przepraszam. Nieporozumienie, no zdarza się, no. Nie wiem, ale głupio mi było potem. No i druga historia się z tym wiąże, na tym samym konwencie. Ktoś podszedł do nas po zdjęcie i ponownie chyba zależało na zdjęciu Chantal, ale Chantal takie, no dawaj, tam zrobi sobie zdjęcie z nami. Nastawiliśmy się do zdjęcia, wszystko super, zrobił sobie z nami fotę. I tydzień później na tej grupie prykonowej, gdzie się szuka ludzi, Prykon Spotted, No. ktoś wstawił to zdjęcie i wyciął mnie z tego zdjęcia i napisał, że pozdrawiam tą piękną, talentowaną panią i wyciął mnie z tego zdjęcia i miałem taki, To przykre, no. Wiesz co, no, masz ten problem, że jesteś typem w cosplayu, a typiarze na konwentach chcą zdjęcia z cosplayerkami. no pocieszenie mam dla nas kulicki w bile cykuladę. Kulicki! O! Ej, czy to są takie draże kokosowe, takie nasze? Tylko w białej czekoladzie? A to będzie dobre. Czyli pamiętacie sytuację z pixelboxami, jak rzeczy leżą u mnie długo, bo nie mam czasu ich otworzyć? No. I tak to zjemy. Bo to jest tylko zalecane spożycie. Na wieżę umrzemy. Na coś trzeba umrzeć, na przykład na kulickiej białej czekoladzie. Strumko. To wygląda kokos. Smakuje kokos. To musi być kokos. Wiesz co, może po prostu się spodziewałem, że będzie takie chrupkie, bo jak masz, bo ja to teraz skojarzyłem z tymi drażami, tymi z kapitanem na... Draże zbrodniarze. No. Daj nam draże. I myślałem, że to będzie takie bardziej chrupkie, a to było miękkie. No cóż. Także przechodząc dalej. Przepraszam, to moja wina, to jakby to nie jest suru, to ja trzymam rzeczy za długo, bo nie mam czasu ich otwierać. Mogu jest najlepsza. Mogu jest the best. Ale w ogóle Biedronska można kupić, nie? Pewnie, no. W jakichś tam różnych sklepach, także mogu polecamy. To jest w ogóle winogronowe. Baw się dobrze. Czasem tak jest, że wiecie, że ktoś sika na stojąco z 2 metrów. Uwaga, robimy reklamę. Jesteś spragniony? Tak. Wypij mogu. Czemu akurat ty? Co tu się dzieje? O, Kapitan Ameryka! Dobrze, nasz kanał nie będzie kompletny, jeżeli wybiera Steve'a. Grafiadę to wypić przesłonka? Jak ja wypiję te... Właśnie to jest z infusami w środku. No to Steve musi odejść. Zaraz, Steve. Eat?
Moi drodzy, czas na kolejną historię failową. To jeszcze był taki moment, w którym cosplayerze bardzo lubili występować bardzo często na scenie i robiło się dużo strojów na jeden konkurs. W tym momencie w sumie jakoś tak się ludzie jakby nie chcą brać udziału częściej niż, nie wiem, raz, w sensie wiesz, chodzą po konwencie i schodzą. Kiedyś faktycznie się chodziło, nie wiem, 2-3 stroje na jeden konkurs i to Na był... jeden konkurs? I ja miałam 2 stroje na jeden konkurs. I raz w życiu. I to była największa porażka. Jak to trzeba się przebrać? Występowałaś wcześniej, a potem przyszłaś się przebrać do szatni i wchodziłeś ostatni. O kurde. I mieliśmy grupkę z Otome Yokai Zakuro. Ja byłam w Hotaru, to było takie kimonka, właśnie mieliśmy łóżkę, byliśmy na mąki, było uroczo. I tam właśnie z dziewczynami występowałyśmy w grupie, tańcząc na scenie, co było bardzo głupie, ponieważ tego absolutnie nie przemyślałyśmy wcześniej, żeby jakoś nie poćwiczyć, coś tam spróbować zrobić. To był bardzo uproszczony taniec, po czym poszłam się właśnie szybko przebrać i wyskakiwałam w drugi kostium, to była Saber właśnie z Face Night, tylko w takiej wersji figurkowej i to występowałam też właśnie z kolegą, także mieliśmy 2 grupy i tam również ten strój nie był dokończony, ten strój był straszny, ja wyglądałam ogólnie z nim strasznie, miałam sukienkę z firanki, naprawdę miałam sukienkę z firanki. To był jedyny kostium, który faktycznie wyrzuciłam na śmieci, w sensie wyszłam jakby wróciłam z konwentu, spojrzałam na niego, uznałam, że nie, koniec, wyrzuciłam go na śmieci. Kiedyś jak byłem na Prekonie, przepraszam, że się wtrącę. Proszę bardzo, mów. Moja znajoma robiła Sokolica. I pamiętam, że to był czas, kiedy to było jeszcze jak na Prekon były kolejkony, że stał parę godzin w kolejce i jak staliśmy, to zaczął padać deszcz i nas zmoczyło, a mieliśmy stroje na sobie wtedy. I jakbyśmy tylko na konwent też tak wściekło, bo wszystko się rozpłynęło, że wrzuciła to do śmietnika, ale wróciliśmy po 5 minutach i ty zabrałeś ten strój z tego śmietnika. Co ty gadasz? No, dosłownie 5 minut leżał w tym śmietniku, bo się po prostu popłakała i go wyrzuciła, bo 5 minut go nie było. Ty też masz swoje przygody pogodowe, nie? Powiem, jakby ktoś nie wiedział, to podczas sesji na twojej na Pixelmanii... Później będzie vlog, gdzie wam pokazuję, jak cierpiałam. No... Niestety mój strój dostał ulewą, taką po prostu obrowaniem chmury, dosłownie. To było 5 minut. No taki wiesz, najgorszy koszmar, w sensie siedzisz Tak. nad czymś parę miesięcy i... W ciągu 5 minut zrobiło się ciemno, czarno i deszcz. I ja nie mogłam się ani z tego rozebrać, no bo też to jakby troszeczkę tak. zajmuje czasu, żeby ze zbroi się wydostać, ani z tego zejść, bo było strasznie wysoko i wiecie, skarpa, a ja w butach wysokich w zbroi i tak po prostu stałam i mokłam. Nic nie mogliśmy zrobić, po prostu staliśmy i się śmialiśmy z tego, bo było takie... Okej, I guess I'm gonna die. Kiedyś jest tak źle, że po prostu już tak nie masz siły, żeby ci było przykro, Tak. po prostu się śmiejesz. Bez miłości świat byłby niczym. W ogóle chcę pozdrowić mojego tatę, ponieważ wiem, że on te filmy ogląda. Pozdrawiamy panie tato. Pozdrawiamy. Teraz nie właśnie jak rozkminiania, to z kim się może spotykasz? Ja mówię, że nie, tato, jest pandemia, nie? A taki fajny chłopak chcę nagrywać ostatnio. Powiedziałam mu, że masz chłopaka. Lubisz smak ciastek? Ja też. Miało być sensualnie, ale wyszło jak zawsze. Co ja pokażę wam. Zamiast je na AliExpress pierścionek z żabą. Nie wiem, czy widzicie. I czuję, że bycie youtuberem jest w mojej naturze. To jest woda? Eliksir mata bazowy kwet. Ociu. Bez konserwantów. Ociu, eliksir. Ej, ale ładnie pachnie. To jest woda po prostu o smaku czarnego bzu. Jest super, kocham czarny bez. Jest pycha. W sensie, Jest mega. Taki eliksir to ja mogę pić codziennie. boję się, że znowu się obleję, bo to jest zgasowane. Dobra, Jasiu, dawaj. O, przeżyliśmy! Słodko-gorzki napój o smaku pomarańczy z aromatycznymi ziołami. Smakuje jak Gripex? kofola. Co jest kofola? Nie piłeś nigdy kofoli? Kofola to jest dar od niebios. To jest czeski dar dla Polaków. Przepraszam, że nie miałem okazji być w Czechach? Nie widziałam nigdy? Nie. Słuchajcie, spodziewajcie się kiedyś w przyszłości, kiedy się kończy pandemia vloga, kiedy ja się do Czech i pokażę mu cudowny świat bromborów, pys, kofoli i piwo. Jak mamy dobre piwo na Czechach. Historia, chcemy wiedzieć więcej o Jasiu. Prosimy. Jak złe chcę mieć historię. Najgorsze. Będzie kolejny fenomenalny strój i to była Soraka. To jest moja ulubiona historia w życiu. Dawaj. Ubieranie stroju typu Soraka na PGA to było dosyć duże wyzwanie, bo jednak, no to jest mimo wszystko genderband cosplay. No i ja tak siedząc sobie po tym konwencie, to podszedł do mnie pan po zdjęcia. No i tak mi mówi tam, smyru-dyru, za bioderko. I tak mówi, o jaka piękna pani. A ja tak do niego, wiecie, ja i tak mam wysoki głos, a tak wiecie, mówię, dzięki byku. I on mnie zaczaił. On mnie zaczaił do niego, dzięki byku i nic. Właśnie zaczaił i o to chodziło. Nie, ale naprawdę w sensie on później jeszcze on sobie powiedział, dziękuję, proszę pani, a to był jakiś... No. Ja wiem, że ja mam... To może nie zaczaił. Jego żona robiąca zdjęcia na pewno była zachwycona. Są różne związki.
I wam powiem, że to był pierwszy raz, kiedy właśnie tak sam się na świecku, że jakby Poczułeś. też się niekomfortowo poczułem, bo miałem takie, no wiecie, koleś mi tu zjeżdża za biodro i gdzieś niżej i tak, no nie fajnie, ale nigdy wcześniej nikt tak nie robił, nie? Jest takie właśnie przeświadczenie, że tylko cosplayerki dostają sexual harassment na konwentach właśnie ludzi, takich creepów. To są obie płcie naprawdę. Tak, obie i też wiele razy mi się zdarzało takie, ale wiesz, chodzi mi o to, że to był chyba taki pierwszy raz, kiedy się przekonałem, jak się czują dziewczyny, w sensie mówię, no koleś pomylił mnie z laską i po prostu, wiecie, tu mnie za biodreko złapał, tutaj trochę niżej ręką zjechał i po prostu aż w szoku byłem, nie? W sensie nie mogłem uwierzyć, że naprawdę, no dopóki się na tym nie, wiesz, słyszałem o tym, ale pierwszy raz tak się przekonałem na sobie, że to do tego doszło. Ciastka o smaku Bounty. Dobra, wygrało, nie? Miam. To wygrało całą paczkę. 11 osiów na 10. Ojej, była w ogóle ta. Była cała rozpiska tego, co my dostaliśmy w paczce. O nie, przepraszam, wyciągamy dopiero teraz. Słuchajcie, jest dla was kod rabatowy. Właśnie zobaczyłam, że Córu nam wysłała kod rabatowy. Potem napiszę na dole w opisie filmiku będzie ten kod. Możecie go wykorzystywać, żeby właśnie zamawiać na Córu Shop i dostawać troszkę taniej te wszystkie słodycze, pyszniutkie rzeczy. Napój gazowany o smaku winogronowym! No. Tak, tak. No mówiłem, że to mój ulubiony smak, jeśli wszystkich tych rzeczy. Ale dobre. Czy jesteśmy już prawdziwymi gamer girls z kropiem Mountain Dew? No okej, to chyba powinniśmy dokończyć drugą historią. Moja historia będzie o Gamescomie. To jest w Niemczech? Tak. To jest największa impreza gamingowa w Europie i tam naprawdę są bardzo wysokie standardy, jeśli chodzi o właśnie o bezpieczeństwo. Bardzo, bardzo ciężko jest wejść ze strojem na Gamescom, faktycznie jakby nikt cię nie przytrzymał, jakby, no jest to problem. Tylko że ja faktycznie miałam wtedy wejście jakby z pracy, ponieważ pracowałam na stoisku Wiedźmina właśnie z polską ekipą i byłam Saskią, która ma właśnie miecz. Ja ten miecz zrobiłam z metalu, ponieważ uznałam, że to fajnie wygląda, tak właśnie wiecie, tak bardziej realistycznie, ładnie, fajnie, brzęczy, wow, super. I z tym mieczem pojechałam na Gamescom. Tylko że właśnie, jak się wchodzi normalnym wejściem, to faktycznie jest tam ochrona, która was pilnuje i trzepie tam na tym wejściu. Faktycznie ludzie, którzy mają propsy, to są niebezpieczne, albo faktycznie są jakieś ostre, są im albo zabierane, albo są jakoś właśnie specjalnie opakowywane w jakąś folię. A ja weszłam wejściem tylnym z ekipą wtedy właśnie ze stoiska i musiałam się przenieść z jednej hali na drugą halę właśnie podczas Gamescomu. Idę sobie z tym mieczem wesoło przez konwent i tylko widzę, jak głowy ochroniarzy się odwracają za mną. A ja nie wiem, o co chodzi, bo to był właśnie taki pierwszy rok, w którym faktycznie bardzo mocno trzepali za bronię. Jakby to faktycznie, nie wiem, czy było jakoś tak zaraz po tych właśnie takich dużych turystycznych atakach, także bardzo było to świeże. Było to świeże. I miałam starcie z panem ochroniarzem, który mówił tylko i wyłącznie po niemiecku. Ja tylko i wyłącznie po angielsku. Co ty twój niemiecki? Ja. No przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, jak się w ogóle mi udało uciec z tamtego jakby miejsca. Po prostu zaczęłam mówić, że ja tu pracuję, I work here, nie? W ogóle zaczęłam tam pokazywać tą właśnie plakietkę, słuchajcie, wystawcy, tłumaczyć się. On występem też nic nie rozumiał. Ja też nie rozumiałam to, co on do mnie mówi. Po prostu jakiś sobie po prostu czmychnęłam z tym mieczem. Schowałam się na stoisku i już nie ruszałam z niego. No mogli mnie z tego wywalić, powiem szczerze, mogli mnie wtedy wywalić z Gamescomu. Ale jakoś zwiałam z miejsca zbrodni. Najpierw przez nią zmieniałem regulaminy, bo podpala sceny, a potem jeszcze je łamie, no. I no wpieprzyłam się z tym mieczem. Nie pomyślałam, nie? Ostatni item. Coca-Cola. O smaku cybojeżyny. Coca-Cola. Moim zapachem. Proszę o podobne wstawienie zdjęcia Szafi z płonącą sceną w tle. 100 lat. Ogólnie fajny boksik. Fajnie spróbować różnych słodyczy z różnych krajów. I to jest takie Właśnie, bo to jest właśnie wesołe. fajne uczucie, tak właśnie nawet dla testu sobie po prostu skupić, nie? Po prostu czegoś nie znasz i po prostu właśnie możesz spróbować, przetestować. Także my polecamy Córu Shop, bo są fajne rzeczy. Macie kodzik na dole właśnie w opisie, jeżeli chcecie coś sobie zamówić i zobaczyć jakieś właśnie fajne słodycze z różnych krajów. A nasza historia się chyba skończyła na razie. Jeżeli macie ochotę na więcej naszych historii, bo mamy ich ciągle dużo, to może filmik z Pixelboxami, gdzie będą historie. Co wy na to? Zrób jakiś opening, taki wiesz jak anime, jak biegają wiesz Narutorany. Tak, albo nowy opening Attack on Titan, tylko naszą twarz wklejemy do okazji, ale jest mało ludzi w ogóle. Ale naszą twarz tak powklejali wszędzie. No, objedliśmy się, ja mam cukrzycę, Jasiu nie wiem. Też i gazu za dużo. Mamy dość, ale było warto, było smacznie i nasze historie mam nadzieję, że również były warte posłuchania, ponieważ nasze życie to żart i chcemy się z nim dzielić z wami. Nauczka na przyszłość, nie załatwiajcie się w szczudłach. Nie palcie sceny. Jak...
Jak te dwie rzeczy wyciągnęliście z tego filmu, to jesteśmy spełnieni Tak. jako nauczyciele. Już warto było. Jeśli chcecie zasubskrybować, kliknijcie tutaj gdzieś. Jeśli chcecie wszystkie nasze profile na mediach społecznościowych, to macie je na dole. Tu będzie mój Patronite, a tu będzie więcej moich filmików. Także klikajcie, oglądajcie i dziękujemy za kolejne minuty beki z życia. Buziaki!